6 października wieczorem byliśmy u rodziny mojego partnera, chociaż mogę teraz chyba też powiedzieć już po tylu latach u mojej rodziny i obchodziliśmy Simchat Torah. Wtedy odbywały się najważniejsze zresztą dla Żydów święta, czyli Jom Kippur, Sukkot i te święta, tak jak wszystkie święta w judaizmie, spędza się w gronie rodziny, więc całą rodziną świętowaliśmy, jedliśmy, bawiliśmy się, śpiewaliśmy. Pamiętam, że jechaliśmy na te święta autem, grała muzyka, byliśmy w bardzo dobrych nastrojach i w zasadzie nic nie zwiastowało tego, co będzie działo się kolejnego dnia. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, spotkaliśmy się całą rodziną, zaczęliśmy jeść, było mnóstwo dzieci, które się bawiły i no, można by powiedzieć, że taki bardzo sielankowy wieczór. Zresztą mój teść powiedział już kilka dni po wydarzeniach z 7 października, kiedy rozmawialiśmy o dniu przed tymi wydarzeniami, to nazwał wieczór 6 października, jak on to powiedział, byliśmy w Gan Eden, czyli byliśmy w raju. I zgodzę się z nim, bo był to totalnie sielankowy wieczór. Nic, tak jak mówię, nie zwiastowało tragedii, która miała za chwilę nadejść. Pamiętam też, że dużo rozmawialiśmy z członkami rodziny. Ja lubię te spotkania, też mam na nich okazję trochę poćwiczyć swój hebrajski. Poza tym trafiła mi się naprawdę bardzo fajna rodzina, gdzie zawsze czuję się akceptowana i czuję się po prostu dobrze w ich towarzystwie. Mieliśmy dużo rozmów, nie obyło się także bez rozmów o polityce, jak to zazwyczaj bywa w izraelskim gronie. Zresztą to był też ten czas takiego dużego spolaryzowania w Izraelu. Izraelczycy byli bardzo podzieleni, jeśli chodziło o protesty antyrządowe i wuj mojego partnera opowiedział nam, że on zresztą jest taką bardzo liberalną osobą i opowiedział nam, że co tydzień w weekend gości u siebie osoby z dwóch stron, z tej bardziej konserwatywnej i z tej bardziej lewicowej i zaprasza takie osoby o różnych poglądach do siebie na podjęcie dialogu. Wydało nam się to wtedy, pamiętam, super inicjatywą i rozmawialiśmy z nim o tym, podziwiając go za takie chęci i siłę, bo jest to bardzo fajne właśnie, żeby zacząć od siebie w takich kwestiach polaryzacji. No a on właśnie zapraszał osoby z różnych stron do siebie do domu, tak żeby móc po prostu rozmawiać. I to był jeden z takich tematów, który został mi w pamięci z tego wieczoru. Pamiętam też bawiące się dzieci, pamiętam, że jedliśmy, pamiętam, że śpiewaliśmy, tańczyliśmy. Mam takie urywki z tego wieczoru, tak jak zresztą wszystkie moje wspomnienia od 7 października, które są trochę za mgłą i jest to pewnie jakiś taki mechanizm wyparcia, mechanizm zapomnienia niektórych szczegółów, tak żeby po prostu mniej podupaść na zdrowiu psychicznym. Zresztą mam cały czas taką osobistą trudność w mówieniu o tych zdarzeniach. Z tego względu też niektóre z nich będę pomijać, te, z którymi nie czuję się wygodnie, żeby mówić o nich publicznie, bo na przykład są dla mnie zbyt intymne. Plus też YouTube nie jest zbyt przychylny, jeżeli chodzi o dzielenie się takimi opisami bardzo graficznymi czy drastycznymi, więc takie też w większości pominę, chociaż wszystkich pewnie postaram się jednak nie pomijać i coś tam zawrę. Graliśmy też z dziećmi w piłkę, pamiętam namiot, wtedy właśnie na Sukkot rozbija się namiot, ozdobiony różnymi dekoracjami i on był taki dosyć skromny w ogrodzie tylko dlatego że tak jak mówię, moja rodzina przybrana nowa nie jest szczególnie religijna i to był tylko taki raczej symbol, żeby uszanować te święta, ale bez jakiejś tam większej pompy, powiedzmy. I przechodząc już do końca tego wieczoru, byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni tym wieczorem. Ja ładuję baterię, kiedy jestem sama. Wśród ludzi tą energię głównie oddaję. Dlatego pamiętam, że byłam bardzo, bardzo zmęczona. Takie spotkania rodzinne są dla mnie często
wyczerpujące też pod takim względem, że mój mózg pracuje na pełnych obrotach, bo w dużym natężeniu i rozciągłości czasowej muszę mówić po hebrajsku, dużo więcej niż mówię tak na co dzień. Więc pamiętam, że głowa mi już pulsowała, byłam strasznie, strasznie zmęczona, ale tak pozytywnie zmęczona i chcieliśmy już wracać do domu. Z tego co pamiętam, odwiózł nas chyba brat mojego partnera, chociaż to wszystko jest tak przez mgłę. Pamiętam, że wróciliśmy do domu, wyprowadziliśmy psy na spacer i mówiłam do Dora, że jestem strasznie zmęczona i nie mogę się doczekać, aż się położę do łóżka. Cieszyliśmy się wtedy, że następnego dnia nie trzeba nastawiać budzika, że nie trzeba iść do pracy, więc pomyśleliśmy sobie, że się porządnie wyśpimy. Tak jak mówię, wróciliśmy do domu, położyliśmy się spać i następnego dnia z samego rana, około 6 nad ranem, obudziły nas syreny. Kompletnie nie rozumieliśmy, co się dzieje. Ja też pamiętam, że byłam jeszcze taka zaspana, tak jakby w połowie w śnie, w połowie już przebudzona. Rozglądaliśmy się po pokoju i nie ruszyliśmy się z łóżka po pierwsze dlatego, że byliśmy w szoku, a po drugie dlatego, że nasza sypialnia to jest mamad. O mamadzie kiedyś robiłam odcinek już 100 lat temu przy okazji początków chyba kanału. W każdym razie po 93 roku, jeżeli się nie mylę, wszystkie mieszkania w Izraelu muszą posiadać schron. Ten schron sami możecie sobie zobaczyć, ale wygląda prawie że jak zwykły pokój i on też jest traktowany jako pokój normalnego użytku. Zazwyczaj wybiera się na mamad pokój dzieci z oczywistych względów. No i właśnie tym pokojem, schronem przeciwbombowym u nas w mieszkaniu była w tamtym mieszkaniu też nasza sypialnia. Więc nawet kiedy obudziły nas te alarmy rakietowe, to byliśmy już jakby z defaultu w schronie, bo w schronie śpimy codziennie po prostu. I pamiętam taką gonitwę myśli w głowie, dlatego że zazwyczaj w Izraelu jest tak, zacznijmy od tego, że ostrzały rakietowe są naszą powszedniością. Chciałam powiedzieć codziennością, ale no, to nie zdarza się codziennie, ale jest jakby to chleb powszedni i zdarza się to regularnie. Oczywiście w centrum Izraela, w Tel Awiwie, tam gdzie mieszkam, rzadziej niż na przykład na południu, gdzie to jest naprawdę czasami codzienność. Natomiast nie jest to coś, co nas dziwi. Ja też przeżyłam rakiety w Izraelu niejednokrotnie i dźwięk alarmów nie jest dla mnie niczym nowym. Natomiast co było nowe, to to, że zazwyczaj jest tak, że jeżeli są jakieś ostrzały, to my o nich z wyprzedzeniem wiemy kilka dni co najmniej przed. Mówi się o tym w wiadomościach, mówi się, że jest spodziewany jakiś atak rakietowy i wtedy jesteśmy na to przygotowani, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, no ale jakby wiemy, że to się wydarzy. I tym razem tak nie było. Nie było żadnych wiadomości, żadnych newsów, nikt nie mówił o tym, że będzie jakikolwiek ostrzał, dlatego też stąd też nasz szok. Moją pierwszą myślą było trzęsienie ziemi, dlatego że kiedy w Turcji było trzęsienie ziemi, na pewno o nim słyszeliście chyba w ubiegłym roku, to ono było też bardzo mocno odczuwalne w Izraelu. Z tego co wiem, nie było większych szkód, ale czuliśmy to trzęsienie ziemi. Ja sama się go bardzo mocno przestraszyłam, dlatego że spałam wtedy i moje łóżko się autentycznie zatrzęsło. To tak mocno i nie wiedziałam wtedy, czy mam jakieś halucynacje, czy co się dzieje, bo obudziłam się, a moje łóżko po prostu bardzo mocno drżało. Więc kiedy usłyszeliśmy te syreny 7 października rano, to ja pomyślałam, że może to jest trzęsienie ziemi i że może to są syreny zwiastujące jakąś katastrofę typu trzęsienie ziemi, czy nie wiem, tsunami.
Tym bardziej, że dużo mówiło się przy okazji trzęsienia ziemi w Turcji o tym, że w Izraelu takie trzęsienie ziemi również prędzej czy później się wydarzy i że to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. No i zaczęliśmy rozmawiać. Ja zapytałam się Dora, czy syreny zwiastujące właśnie trzęsienie ziemi brzmią tak samo jak alarmy przeciwrakietowe. Pomyślałam sobie, że pewnie powinny brzmieć inaczej. No i tak właśnie razem nad tym myśleliśmy. Potem tacy wpółśpiący zaczęliśmy wyszukiwać newsów. Pamiętam, że googlowałam ostrzał rakietowy Tel Awiw, wchodziłam też na grupy na Facebooku i kompletnie nic nie mogłam znaleźć. Alarmy wyły cały czas, słyszeliśmy ogromne huki, zamknęliśmy drzwi do schronu, zamknęliśmy okno i tą taką platę, którą się zasuwa okno w schronie, żeby jakieś odłamki, na przykład rakiet, nie wpadły przez szybę, pomimo że szyba też sama w sobie jest jakby specjalna i też ma chronić, ale jest jeszcze dodatkowe takie zabezpieczenie. W każdym razie szukaliśmy w internecie jakiejkolwiek wiadomości na temat tego, co się po prostu dzieje, bo nie mieliśmy pojęcia. Pamiętam, że chyba po godzinie, jeżeli się nie mylę, znalazłam pierwszą wiadomość, pierwszą poszlakę i to było na grupie facebookowej. Ja jestem na takiej grupie kobiet w Izraelu, w Tel Awiwie konkretnie, imigrantek i tam pamiętam, że jakaś dziewczyna napisała posta, kto słyszał wybuchy, kto słyszy syreny i co się dzieje. No i pod tym postem było mnóstwo komentarzy, że tak, ja słyszę, ja jestem tutaj i tutaj też są alarmy, tutaj są syreny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam zgadywał, że może to jest jakiś test, że może Izrael testuje jakieś nowe możliwości żelaznej kopuły i te syreny są po prostu testowe. Bardzo było tam dużo wątpliwości w tych komentarzach. Ludzie byli bardzo, bardzo przestraszeni, nie rozumieli, co się dzieje. Ktoś też napisał, nawet zachowałam sobie te zrzuty ekranu, tak, Hamas rzuca rakietami w nasze domy, kiedy nasze dzieci śpią. Przynajmniej poczekali do 6:30. Cieszę się, że nie zrobili tego o 3:30 w nocy. Potem ktoś napisał, że skoro jest szabat, to raczej IDF nie robiłby takich testów. Dosłownie chyba po 2 godzinach też jakiś tam komentarz się pojawił, że bardzo dużo zostało wystrzelonych rakiet z Gazy. Ponad 600 na ten moment. Dziewczyny też zaczęły wrzucać linki do stron, na których można śledzić ten ostrzał rakietowy na bieżąco z miejscowościami, które są ostrzeliwane. Izraelczycy używają takich aplikacji regularnie. Prawie każdy Izraelczyk ma taką w telefonie. Jest to aplikacja, która pokazuje ostrzały na bieżąco z nazwą miejscowości, ilością rakiet itd., itd. Można też sobie w tej aplikacji ustawić dodatkową syrenę na wypadek, gdyby ktoś się bał, że nie wiem, jest w jakimś hałaśliwym miejscu i syreny nie usłyszy, to tam też można w telefonie sobie ustawić takie alarmy. Ktoś tam pisał, że nic nie ma w newsach, ale że jest rocznica wojny Jom Kippur, więc może dlatego Hamas wybrał sobie ten dzień na ostrzeliwanie Izraela. No i potem wszystko zaczęło stawać się jasne. Pierwsze wideo, które zobaczyliśmy, to było wideo, ja już nawet nie pamiętam, czy ktoś mi je przesłał, czy ono było na Facebooku. Pamiętam, że zobaczyłam wideo. Na tym wideo kobieta kręciła z własnego okna w mieszkaniu, wyglądała przez okno i kręciła swoje podwórko i na tym podwórku biegali mężczyźni z karabinami i po prostu strzelali do kogo popadnie. I to było pierwsze wideo, które nami wtedy wstrząsnęło i też jakby wyjaśniło, co tak naprawdę się dzieje. Pamiętam, że na Telegramie zaczęły pojawiać się drastyczne filmy, wideo. Ja nie mam Telegramu, ale wysyłali mi je znajomi.
gdzieś tam też na grupach ludzie o tym pisali. No i to zaczęło już wtedy wchodzić w taki viral. Tych wideo było więcej i więcej i więcej. Kolejne wideo, które zobaczyłam, to było wideo Shani Look. Ona stała się symbolem masakry z 7 października. To wideo kompletnie nas zmroziło. Przedstawiało ono Shani, kobietę, dziewczynę porwaną z festiwalu Nowa. Festiwal Nowa był to pokojowy festiwal muzyczny, który również stał się celem ataku 7 października rano. I z tego festiwalu również porwano dziesiątki osób i zamordowano setki osób. I jedną z tych osób była Shani Look. Jej połamane ciało na tym wideo mogliśmy zobaczyć, było włożone na pick-upie przez terrorystów. Wieźli ją do Gazy, skandowali, celebrowali nad jej półnagim, połamanym ciałem, krzycząc Allahu Akbar, a dookoła Gazanie podbiegali i opluwali jej ciało. Jak zobaczyłam to wideo, złapaliśmy z Dorem za szezlong od kanapy. Nasza kanapa była jakby taka w literkę L, coś a la narożnik. Odczłonkowaliśmy część tej kanapy i zabarykadowaliśmy drzwi, dlatego że nie wiedzieliśmy na tamten moment, czy terroryści, którzy znajdują się, bo wiedzieliśmy już, że terroryści znajdują się na terenie Izraela, wiedzieliśmy, że to nie jest kwestia tylko rakiet, patrząc na te wszystkie wideo, które nam się wyświetlały, a to na Facebooku, a to ktoś podesłał z Telegrama. Mając tę świadomość, że terroryści przedostali się do Izraela, nie wiedzieliśmy, czy przypadkiem nie przedostaną się również do Tel Awiwu, chociaż teoretycznie z Gazy do Tel Awiwu jest daleko, jeżeli można w ogóle mówić tutaj przy okazji tak małych odległości o tym, że coś jest daleko. Ale złapaliśmy za ten szezlong, zabarykadowaliśmy drzwi i wtedy pamiętam, że wpadłam w panikę, nie wiedząc, czy za chwilę po prostu ktoś nie przyjdzie do naszych drzwi z karabinem i nie porwie mnie albo Dora, albo nas nie zabije. Zaczęliśmy sprawdzać na mapie, jak daleko od nas był ten festiwal Nowa. Zresztą festiwal Nowa był to festiwal muzyczny, na który sama chciałam pojechać, ale nie pojechałam. Na szczęście. Czytałam coraz więcej na grupach facebookowych. Dziewczyny zaczęły się dzielić tym, co widzą, co im ktoś przesłał. Zaczęły się kłócić, żeby nie udostępniać na Facebooku szczegółów, informacji, bo to może terrorystom pomóc w lokalizacji ludzi. Potem zaczęłam się zastanawiać, gdzie ewentualnie moglibyśmy się schować, gdyby ktoś wtargnął do naszego domu. Rozglądałam się nerwowo, szukaliśmy miejsca, gdzie można byłoby się ukryć. Stwierdziliśmy, że nie mielibyśmy gdzie się schować, bo nasze mieszkanie było bardzo, bardzo małe. Zaczęłam się zastanawiać, co zrobimy, jeżeli psy zaczną szczekać, bo wiedziałam, że nasze psy będą głośne, gdyby coś się działo i nie będę w stanie ich uciszyć, więc na pewno nas wydadzą. Takie myśli kłębiły nam się wtedy w głowie. Przeglądaliśmy nasze noże w kuchni, po prostu takie, wiecie, głupie rzeczy, ale człowiek chwyta się wszystkiego. I zastanawialiśmy się, czym ewentualnie się obronimy. No i potem też zaczął się kolejny koszmar, dlatego że okazało się, że ludzie w Sderot i w kibucach na południu Izraela, które zostały zaatakowane, okazało się, że palono tam domy z ludźmi w środku, rozstrzeliwano ludzi, porywano również niemowlęta. Docierało do nas coraz więcej scen z festiwalu Nowa, tego festiwalu muzycznego. Do newsów izraelskich zaczęli dzwonić ludzie, którzy byli uwięzieni we własnych domach, we własnych schronach i nie mogli dodzwonić się na policję, nie mogli dodzwonić się po żadną pomoc, dlatego że terroryści przejęli również posterunek policji, zamordowali po drodze służby, które były w okolicy. Też trzeba wspomnieć, że tych służb była ograniczona liczba, dlatego że były to święta, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Ludzie zaczęli dzwonić do newsów, nie mogąc dodzwonić się po pomoc, zaczęli dzwonić do telewizji po prostu.
na infolinię, znaczy nie na infolinię, tylko na tą linię, wiecie, telewizyjną, tak jak, nie wiem, możecie zadzwonić do telewizji czy do radia podczas jakiejś audycji. I pamiętam te głosy osób, które chowały się w schronach z własnymi dziećmi, płaczące, proszące o pomoc, mówiące: nie jestem w stanie się nigdzie dodzwonić, gdzie jest armia, gdzie jest wojsko, jesteśmy tutaj totalnie sami. I ci prezenterzy telewizyjni, którzy próbowali zachować zimną krew i tych ludzi pocieszyć, to pamiętam też było takie wszystko totalnie surrealistyczne. Jak teraz to opowiadam, to wciąż ciężko mi uwierzyć, że to są moje własne wspomnienia, a nie jakiś film, który obejrzałam. Już wtedy wiedzieliśmy o 1000 rakiet. To był, wiecie, pierwszy dzień ataku i to już było chyba na tamten moment 2-3 tysiące rakiet. Także syreny w międzyczasie, kiedy te wszystkie rzeczy, które wam opowiadam, się działy, to w tym samym czasie non-stop wyły syreny. Praktycznie co kilka minut słyszeliśmy wybuchy, słyszeliśmy, trząsł się nasz budynek, nasze psy drżały ze strachu. My tylko próbowaliśmy zorientować się w sytuacji, nie byliśmy w stanie w ogóle myśleć na trzeźwo nad tym, co się tak naprawdę dzieje. Próbowaliśmy odnaleźć się po prostu w tej chorej, nowej rzeczywistości, myśleć, co my mamy zrobić, czy mamy uciekać, gdzie mamy uciekać. Pomyśleliśmy sobie, ale teraz może być jeszcze gorzej, jeżeli wyjdziemy z domu, bo terroryści mogą być na ulicach, więc może lepiej zostać w domu. Pamiętam też, że w newsach mówili, żeby nie wychodzić z domu, bo wciąż nie wiadomo, ilu terrorystów jeszcze przedostało się do miast. Więc baliśmy się. Pamiętam, że pogasiliśmy wszystkie światła, chociaż nie wiem w sumie po co, i tak był wtedy też, było światło dzienne, ale tu były takie odruchy w ogóle, wiecie, nieprzemyślane. Człowiek chwyta się wszystkiego, bojąc się ostrzału z karabinów na przykład. Zaciągnęliśmy takie metalowe rolety na nasze okna, wiecie, te takie na przycisk, na guzik, bo myśleliśmy, że może to ochroni nasze mieszkanie przed przedostaniem się do niego kul. Ten ostrzał był tak skondensowany, że pamiętam, że w końcu położyliśmy się na podłodze, dlatego że też mówi się o tym, że jeżeli jest ostrzał rakietowy, no to wystarczy być w tym schronie, ale warto położyć się na podłodze, wtedy jeszcze to ryzyko ucierpienia jest jeszcze mniejsze. Położyliśmy się na podłodze i tylko czekaliśmy, aż syreny przestaną wyć. Potem myśleliśmy, czy może uciekać, ale stwierdziliśmy, że na pewno lotnisko będzie zamknięte, a poza tym lotnisko może być ostrzeliwane i wiecie, no milion myśli kłębi się w głowie w takiej sytuacji. Co robić, jaka byłaby najlepsza opcja. W kolejnych dniach zaczęły pojawiać się posty też na Facebooku ludzi szukających swoich członków rodziny, swoich dzieci, swoich matek, swoich sióstr. Nie wiadomo było na ten moment, cały czas trwało liczenie ofiar. Pamiętam, że w pierwszym dniu ludzie mówili o 40 ofiarach i to była liczba dla Izraela ogromna wtedy. Nikt nie spodziewał się, że ona będzie 20-30-krotnie wyższa. Wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy wiedzieli, że na przykład ich dziecko było na festiwalu muzycznym, nie mogli się do tego dziecka dodzwonić i nie wiedzieli, czy to dziecko zostało porwane, zamordowane, czy gdzieś uciekło, ale po prostu nie ma telefonu. Więc trwało poszukiwanie bliskich. Na Facebooku było mnóstwo postów ze zdjęciami ludzi, którzy byli poszukiwani przez swoje rodziny. Na tych zdjęciach były młode osoby, dziadkowie, dzieci. Ludzie desperacko błagali o udostępnianie, o jakiekolwiek informacje. Kolejne wideo, które pamiętam w tych pierwszych dniach gdzieś tam wypłynęło do internetu, to było wideo z Noą Argamani, dziewczyną też porwaną z festiwalu Nowa. To wideo przedstawiało Noę na motocyklu z 2 chyba terrorystami i ona próbowała się wyrwać, próbowała krzyczeć. Kolejne wideo też z rodziną Bibas, mama z 2 malutkich dzieci podczas uprowadzenia do Gazy. Te filmy były tak surrealistyczne, że spływały do nas
I my nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Chcieliśmy pojechać do rodziców, żeby nie być samemu w domu, bo zawsze raźniej w grupie, ale pomyśleliśmy sobie, że boimy się wsiąść nawet w samochód, bo baliśmy się, że ten samochód będzie ostrzeliwany przez kogoś po drodze albo że trafimy na alarm przeciwrakietowy podczas jazdy samochodem, co było dla nas wtedy też bardzo stresujące, bo jesteś na ulicy i kiedy nie ma schronu, tylko nie wiem, jesteś na autostradzie, no to wysiadasz z samochodu, kładziesz się na jezdni i nie masz tak naprawdę gdzie się schować, więc tego też się bardzo obawialiśmy, a te alarmy były tak częste, że było ogromne prawdopodobieństwo, że złapie nas syrena po prostu w drodze do rodziców. Dlatego przez pierwsze dni postanowiliśmy zostać w domu. Kolejna z historii, która niesamowicie mną wstrząsnęła i pamiętam ją do dzisiaj, to była historia babci, która została zamordowana we własnym mieszkaniu i jej wnuczka dowiedziała się o tym, wchodząc na profil facebookowy swojej babci, z którą nie mogła się skontaktować. I na tym profilu facebookowym, na jej tablicy przez terrorystów zostało opublikowane nagranie, jak oni pozbawiają życia tę babcię. I ta wnuczka i cała rodzina dowiedziała się o utracie babci, o jej morderstwie, wchodząc po prostu na jej tablicę na Facebooka. Takich historii było mnóstwo, byliśmy przerażeni. Po kilku dniach jednak zdecydowaliśmy się spakować i udać do rodziców, pomimo że bardzo baliśmy się tej podróży samochodem właśnie. Przez pierwsze tygodnie rakiet było tysiące, więc my tak naprawdę prawie że nie wychodziliśmy ze schronów. Nie musieliśmy oczywiście pracować, natomiast niektóre osoby decydowały się pracować, bo to była dla nich jedyna okazja, żeby mieć jakąś taką namiastkę, wiecie, normalności. Miasto totalnie zamarło, czuliśmy się jak w czasach pandemii, wszystkie biznesy były pozamykane, było totalnie pusto. Pamiętam, że te rakiety były zazwyczaj wystrzeliwane o pełnych godzinach i jak wyprowadzaliśmy na przykład psy, to staraliśmy robić się to nie o pełnych godzinach, spodziewając się rakiet właśnie w konkretnym czasie. Nieustannie latały nam samoloty nad głowami i wtedy nie wiedzieliśmy, skąd mamy wiedzieć, czy to są samoloty nasze, czy to są samoloty wroga, czy mamy się obawiać takich dźwięków. Fuki zresztą też towarzyszyły nam w zasadzie 2-4 na dobę. Ciągle słyszeliśmy żelazną kopułę zbijającą te pociski, rakiety. Któregoś razu jak wyprowadzałam psy, to przedszkole, które było pod domem, pod tym przedszkolem stało mnóstwo rodziców odprowadzających dzieci do placówki i potem te samochody, które stały pod tym przedszkolem, wypełniały się rodzicami, którzy z tych samochodów pracowali na laptopach po prostu, dlatego że bali się odjechać. Bali się, że jeżeli odjadą, to nie wiem, będzie jakiś napad na to przedszkole, terroryści wtargną do tego przedszkola, więc ci rodzice po prostu czuwali pod drzwiami tych placówek i pracowali z samochodu, pomimo że to wiązało się z ciągłym wychodzeniem z samochodu, uciekaniem do schronu. Średnio co, nie wiem, godzinę. Chyba jakoś po 2-3 tygodniach ja zdecydowałam się wrócić do pracy, pomimo że w ogóle nie potrafiłam się skupić, ale tak jak mówię, też dotarłam do takiego momentu, że była to dla mnie jakaś taka namiastka normalności. I jak mieliśmy Zoomy w pracy, takie spotkania online, to co chwila przerywały je też syreny. Mój zespół w pracy był bardzo jakby rozproszony po Izraelu, ludzie byli z różnych miast i za każdym razem przerywały nam właśnie alarmy, ale w dalszym ciągu staraliśmy się zachować jakąkolwiek normalność. Oczywiście myśleliśmy cały czas o ucieczce, bojąc się, że nasz samolot zostanie zestrzelony albo że właśnie zaatakowane zostanie lotnisko. Dodatkowo problemem byłoby zabranie ze sobą psów, a w ogóle nie wchodziło dla nas w grę zostawienie psów w Izraelu. Więc rozpoczęliśmy gdzieś tam już w międzyczasie tą procedurę wyrabiania dokumentów dla psów.
Później okazało się, że niektóre samoloty ewakuacyjne z Izraela do Polski jednak zabierały zwierzęta i to nie było problemem. My w każdym razie zostaliśmy w Izraelu i byliśmy tam przez pierwsze pół roku po rozpoczęciu wojny. W międzyczasie bardzo stresowałam się, że mojego partnera albo jego braci zaciągną do armii. Mnóstwo moich znajomych zostało po prostu samych. Dużo też kobiet z niemowlętami, których mężowie zostali zaciągnięci do armii. Zresztą dużo kobiet również, które też musiały pojechać na służbę. Ale ja bardzo miałam dużo szczęścia, że nikt w zasadzie w moim bliskim otoczeniu, takim najbliższym, bo w bliskim tak, ale mówię w takim najbliższym do mnie, nie został zaciągnięty do wojska, bo to też byłby ogromny kolejny stres, którego akurat mi udało się uniknąć. Niestety byłam w mniejszości. Dopiero po 2 tygodniach ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, te ulice zaczęły się troszkę bardziej wypełniać. No to każdy chodził jakby z bronią widoczną. To jest widok, który oczywiście w Izraelu czasami się zdarza, ale no jakby od 7 października on był totalnie powszechny. Gdziekolwiek się nie szło, to wokół były osoby z karabinem na ramieniu. Któregoś razu, kiedy musiałam wyjść do lekarza i jechałyśmy z teściową, bo teściowa mnie zawiozła do tego lekarza, to też jest takie moje jedno ze wspomnień, które mi się mocno wryło w pamięć. W radiu cały czas podawano tylko miejscowości w których są rakiety. Czyli zamiast muzyki, zamiast jakiejkolwiek audycji włączało się radio i tylko słychać było Tel Awiw, Ramat Gan, Hercylia, Cevadom, czyli kolor czerwony, alarm rakietowy. Pamiętam, że z teściową, kiedy usłyszałyśmy, że te syreny, że te rakiety są dość niedaleko nas, to teściowa próbowała przyspieszyć i jak najszybciej dojechać do domu, żebyśmy mogły schować się, żeby te syreny nie złapały nas na drodze. Na szczęście jakimś cudem udało mi się uniknąć bycia złapaną przez rakiety na drodze. Zawsze udawało mi się to, będąc albo w domu, albo idąc ulicą, ale po prostu uciekałam wtedy do jakiegoś pobliskiego budynku. Któregoś razu właśnie z jednym z moich psów poszłyśmy na krótki spacer i syrena zawyła, więc uciekałyśmy do pierwszego, lepszego budynku. Wtedy te budynki też były pootwierane. Wszystkie jakby kody do budynków były kompletnie, nie działały, bo ludzie wiedzieli, że drzwi klatek muszą pozostać otwarte na wypadek, gdyby był alarm, tak żeby każdy mógł jak najszybciej wbiec do budynku i się schować. Więc pobiegłyśmy na klatkę. To też był jeden z wielu razy, kiedy niestety przydarzyło mi się to poza domem. I pamiętam tylko dzieci na tej klatce, które płakały i rodzice próbowali im wytłumaczyć, co się dzieje. Na klatce i na osiedlu spotykaliśmy przesiedleńców, osoby, które musiały opuścić swoje domy, bo zostały one na przykład spalone albo znajdowały się w miejscowościach, które były celem ataku. Zaczął się też wtedy, pamiętam, ostrzał z północy, już nie od Hamasu, tylko od Hezbollahu. I wtedy mnóstwo osób z północy musiało opuścić swoje domy i te osoby po prostu mieszkały albo u rodziny w innych miejscowościach, albo zostały lokowane w hotelach. Kiedy wróciliśmy do domu już od rodziców po kilku tygodniach do Tel Awiwu, to my mieszkaliśmy w centrum Tel Awiwu, tam dookoła jest bardzo dużo hoteli, no i codziennie praktycznie spotykaliśmy przesiedleńców, którzy mieszkali właśnie w hotelach, zresztą do dzisiaj mieszkają, wiecie, już minęło 7 miesięcy chyba od tego czasu, a mnóstwo rodzin cały czas nie może wrócić do swoich domów albo nie ma po prostu dokąd wracać. Więc prawie codziennie miałam jakąś taką krótką rozmowę z kimś, kto musiał uciekać ze swojego domu, bo spotykałam ich właśnie pod domem, na przykład wyprowadzając psa, osoby z północy, osoby z południa. Mnóstwo też wtedy rozpoczęło się, był taki zryw wolontariatu, ludzie pomagali sobie. Moja teściowa jeździła przygotowywać ubrania dla osób, które przetrwały masakrę 7 października, gotować posiłki, wyprowadzać psy żołnierzom, których nie ma w domu, zajmować się dziećmi kobiet, które zostały same, bo ich mężowie zostali zaciągnięci do wojska.
Jeździło się też na południe zbierać owoce, bo wiecie, te miejscowości pogrążone po masakrze były totalnie pozbawione jakby dochodów. Nie można było prowadzić tam żadnej działalności, te osoby straciły całkowicie dochód. Ja też zresztą z pracy miałam taki event, że pojechaliśmy zbierać owoce właśnie i pomagać rolnikom, którzy nie mieli rąk do pracy. Najgorsze jest chyba to, że cały czas docierały do nas nowe wiadomości i każdy w Izraelu tak naprawdę ma w dalszym albo bliższym otoczeniu kogoś, kto albo przeżył tę masakrę, albo był na festiwalu Nowa, albo mieszkał w tych kibucach, które zostały zaatakowane, albo zna kogoś, kto ma w rodzinie zakładnika znajdującego się cały czas w Gazie, osobę, która została porwana do Gazy. Izrael jest tak malusieńkim krajem, gdzie wszyscy się znają, że ciężko w sumie znaleźć osobę, która w mniejszym lub większym stopniu nie byłaby dotknięta tym, co się wydarzyło. I kiedy widzimy twarze zakładników albo twarze zamordowanych, to prawie każdy w Izraelu kogoś jest w stanie rozpoznać albo zna kogoś, kto tę osobę zna. Na przykład ja sama w swojej firmie miałam osobę, której cała rodzina została zamordowana 7 października. 5-osobowa rodzina i on został tak naprawdę sam. Dostaliśmy, pamiętam, na WhatsAppie wiadomość o pogrzebie i w ten sposób się dowiedzieliśmy. W prawie każdej firmie jest teraz ograniczona liczba pracowników, bo w każdym zespole co najmniej kilku mężczyzn czy też kobiet zostało zaciągniętych do wojska. I cały czas nie wiemy, kiedy i czy w ogóle zobaczymy ich jeszcze. Więc to wszystko jest tak bardzo bliskie. To nie jest jakieś odległe wydarzenie, o którym czytamy w gazecie czy oglądamy w newsach, tylko to są rzeczy, które w Izraelu każdego w jakimś mniejszym albo większym stopniu dotknęły. Nie mówiąc o tym, że ulice Izraela są bardzo triggerujące w takim codziennym życiu, dlatego że jest Kikara Hatufim, czyli plac zakładników, gdzie spotykają się rodziny porwanych regularnie. Przychodzą tam ludzie, żeby się za porwanych modlić, pomagają tym rodzinom, starają się je wesprzeć mentalnie, finansowo. Zdjęcia porwanych są też po całym Tel Awiwie porozwieszane. Zabawki dzieci, które zostały zamordowane w kibucach, te konkretne, rzeczywiste zabawki są wystawione na izraelskie ulice, także można ich dotknąć. Laurki dzieci, które zginęły w tamtym dniu albo zostały porwane, też na fontannie na Dizengoff Square. Ta rzeczywistość w Izraelu, ten cień 7 października nie daje się zapomnieć, zresztą nie da się też zapomnieć o tym, bo to jest wojna, która cały czas trwa. To nie jest jakieś wydarzenie z przeszłości, które mamy za sobą. Myślę, że na dzisiaj chyba kończy się moja siła, aby opowiadać o wydarzeniach z ostatnich miesięcy. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli mielibyście ochotę wesprzeć kanał na Patronite i pomóc w rozwijaniu działalności, mam też teraz nadzieję wrócić już pełną parą na YouTube'a, to link oczywiście do mojego Patronite'a będzie w opisie tego odcinka, tak samo jak link do moich social mediów. Od 7 października byłam bardzo aktywna na Instagramie. Teraz troszkę ograniczyłam swoją aktywność, ale cały czas ona jest, więc link do mojego Instagrama również jest w opisie. Tam wszystkie kafelki, które publikowałam na Instagramie od 7 października są zapisane w zakładkach, więc możecie do nich również wrócić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się.